Przyjeżdżam na miejsce i robimy szaszłyk. Patrz jak tutaj kurde zalane. Niski poziom strasznie, nie? No zajebiste kurde ubiór, nie? No, ogrzewanko mi działa w środku. Ile mamy stopni? 16 stopni. Moje obiadzisko. Po raz kolejny. Jak łatwo można zbudować coś na niedomówieniach. Wiem, co się dzieje wokół mnie, choć nie zawsze o tym mówię. Wlejemy po prostu do kufelka. Czysty? No kurwa brudny, no. Wiecie co? Zmienię jednak miejscówkę. Przygotuję auto do jazdy, tak nawrzucam to tylko na szybkiego. Z tego względu, że tu słuchajcie, dużo się kręci samochodów. 9 km stąd znalazłem też parking leśny. I w pobliżu jest wieża widokowa, na którą jutro bardzo chętnie się udam. Dobra, siadam za stery, lecimy. 9 km, trochę jeszcze się nie ściemnia, ale zaraz będzie się ściemniać. Lepiej tam za dnia dojechać. Dobrze, to odpalmy. Ogrzewanie z tyłu chodzi. Niech sobie chodzi. O. I walimy. To jest blisko. Ile kilometrów? 9,2 dokładnie. Włączmy ogrzewanie. Zimno, kurde. Przyjeżdżam na miejsce i robimy szaszłyk. Ten co mam. Znowu dwa opierdziele na patelni. Tak sobie podsmażę. Będzie miodzio. Dajmy w ogień. Marcin, światła włącz. Tak jest. Cancel. Kurde, muszę kamerę tylną wyczyścić, bo już jest brudnawa. Dobrze. To lecimy. Zmieniam miejscówkę, bo słuchajcie, tutaj pełno pędraków jakiś przyjeżdża. No, chyba 6 samochodów przyjechało, jakaś parka przyszła na spacer. To z tej wiochy podejrzewam. A ja nie lubię tak. Ja lubię być intymnie, że tak powiem. No to zaraz będzie intymnie, mam nadzieję. To jest parking przy drodze jakieś. Mam nadzieję, że ta droga nie jest zbyt uczęszczana. Ale w dupie tym. Tam jest fajny teren do jeżdżenia rowerem, a jutro chcę się wybrać, jak pogoda pozwoli. I jest wieża widokowa, na którą też nie wejdę. Zobaczcie, jak tutaj kurde zalane. Niski poziom strasznie, nie? No wieża jest tam, wejdę, wpierdzielę się na nią, zobaczę jaki widok. I tyle. Dobra, lecimy szybciej. Wiecie co? Ja bardzo lubię takie kurde zmiany miejsc. Strasznie mi się to podoba. Może to jest pewnie z tego względu, że ja bardzo kocham jeździć autem. Dla mnie to jest normalnie jak pasja jakaś, kurczę. No uwielbiam jeździć samochodem. I tak w sumie tak się też zastanawiam, dlaczego ja nie pójdę, kurczę, do pracy jakieś tak jako kierowca gdzieś, nie? Ale z drugiej strony, jak miałbym iść na przykład na jakiegoś kuriera, czy to mi się użerać z ludźmi, to nie bardzo, to mi nie pasuje. Może w jakimś transporcie, cholera wie, nie wiem. Może nie tirów, no bo na tiry nie mam jakoś, na tiry takie, busem, ja lubię busem jeździć, uwielbiam jeździć, kocham to właściwie. Może z takim czymś, kurde, połączyć pracę. Fajnie by było, nie? Chociaż obecną pracę swoją lubię, bardzo ją lubię, tylko no jest bardzo brudna i niebezpieczna dla zdrowia w dłuższym jakimś tam okresie. Ale tak to jest fajne, patrz, jakieś ruiny tutaj. Tak to jest fajne, stare mosty. Witnica też przyozdobiona jakimiś takimi diankami na latarniach wiszą. No. Ale generalnie mieścinka wymarła. No, piździ dzisiaj dlatego pewnie. Czekajcie, ile stopni już w ogóle? 0. A zimno jak diabli. Dobra, gdzie my tu mamy skręcić? W prawo. Dobrze, lecimy w prawo. O, jaki fajny ryneczek. Kurde, żaba otwarta. Można by coś kupić, ale ja nie chcę. Kurde, chyba nigdy nie byłem w Witnicy, wiecie? Kurde, mam wrażenie, że znowu jakaś mgiełka się zaczyna zbierać. Kurde, w dupę jeżdża. Jak zwykle. Czekajcie, my też musimy w lewo jechać tam, gdzie ten biały. Tak. Zostało nam 3,6 km do tej miejscóweczki. Mam nadzieję, że będzie fajnie, bo tam są pagódki. To musi być fajnie, nawet jak to jest przy drodze. Tu jakiś stadion jest, patrzcie. O. A ja lecę taką oto dróżką.
Miejscowa w sumie spoko, słuchajcie, czekajcie, odłożę. Nie wiem, tak patrzę na siebie w ogóle, słuchajcie. No zajebisty kurde ubiór, nie? Klapeczki, o jest, jaka perła brudna. No ale w dupie z tym, dobrze jest. Trzeba się trochę zapinać, bo szron wali. Gdzie mam czapen? Czapen musi być. No, słuchajcie, i tu jest, zobaczcie, czy to jest mapa. W ogóle jakiś stół mam zajebisty, jakieś gacie leżą. Ścieżka dydaktyczna, ja jestem nie wiem gdzie. W każdym bądź razie ta droga doprowadzi mnie do wieży widokowej, ale to tym jutro się zajmiemy, na rowerze tam pojadę. Co tu mamy? Stolecie Lasów Państwowych, rezerwat przyrody Torfowisko Ustronie, widzicie? No, takie było. To też mam śmietnik. Może się jakoś przestawić trochę bardziej tak. Co? Czy nie bardzo? Tu stół jest, ale ja z tego stołu nie będę korzystał, bo to jest bez sensu. Mi się wydaje, że chyba bardziej się tak gdzieś tam ustawię. Ty, patrzcie, ale zobaczcie, widzicie te ślady? Tutaj coś stało. Wiecie co, ja chyba sobie bardziej tu podjadę i sobie stanę tak, no zresztą zobaczcie. O. No, ogrzewanko mi działa w środku. Ile mamy stopni? 16 stopni. Dobra, to chyba wejdę do środka i to poukładam. Rozstawiamy mandżur cały. O. Tu. Akus. O. Zaczynamy robić potrawę. Czekajcie, to wyżej was wezmę. To na razie sobie postawmy. Najpierw weźmy, opierdzielmy szaszłyczek. Olej jest nośnikiem smaku, więc musi być. Cyk, 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 cyk i cyk. Musimy to tak na rumiano przypiec, kurde. Tak stwierdziłem, że teraz jak mam miejsce na laptopa, co jest, to będę woził laptopa. Ekran jest, kurde, 2 razy większy. Fajnie głośno słychać. No i można coś obejrzeć. A jak tutaj z internetem? Właśnie, bo nawet nie sprawdziłem, słuchajcie. Prędkość internetu. Widzę, że jest nie za ciekawie. Może antenki trzeba wyciągnąć. Ile antenki wyciągnę? Dobra, antenki wystawione. Widzę, że stronę chociaż złapał. No ale będzie cienko. Cienka sprawa. Chociaż mi LTE Plus złapało na moim. No nic, pobawię się, zobaczę. To niedobrze, kurde. Czekajcie. Może musi się przełączyć, dobra. Coś się uruchomiło. Coś się załadowało. Połącz się z internetem, jesteś offline. Nie no. Kurde, no fajne miejsce. Zaraz będę musiał zmienić, bo nie ma internetu. Nie wkurza, tak nie może być. No dobra, zobaczymy. Najpierw usmażę danie. Żarcie prawie gotowe. Jednak zmienię miejscówkę. Zmienię miejscówkę, bo pojadę tam, gdzie byłem, tylko w inne troszeczkę miejsce, inny region tego jeziora. Przy źródełku sobie stanę, z widokiem na dół na jezioro. Tam mi się wydaje, że tam fajnie było. Tam też jest wieża widokowa. No bo tutaj, no potrzebuję akurat dzisiaj internet. A w pobliżu nie ma żadnych, słuchajcie, miejscówek, nic. Ten rejon Polski jakiś taki bidny jest w miejscówki. No chyba, że nie wiem gdzie są, ale no studiowałem mapę czy dosyć dokładnie i nie ma. Moje obiadzisko po raz kolejny. Jem, lecę 15 km, mam tam, jest blisko. Wracam w miejsce, które znam. Poza tym dzisiaj jest niedziela. To podejrzewam, że tam już nikogo nie powinno być. Bądź co bądź, to jest dzień pracy. Aczkolwiek dużo ludzi bierze sobie wolne. Kurde, jakie to jest dobre. Nawet z patelni. A few moments later. Jest to dobry internet.
Będzie można różne rzeczy pozgrywać i pobawić się w montaż delikatny. Kurna, już mi się nie chce montować jak cholera. Już mam dosyć. Następna modernizacja, jaka będzie, właśnie będę robił, to zależy. To zależy od tego, czy, bo jak już wcześniej Wam wspominałem, może dojdzie do mnie jeszcze jeden akumulator. Jeżeli przyjdzie do mnie drugi akumulator, kolejny, ten LiFo PO4, wtedy po 10 zabieram się za kompletowanie oraz instalację systemu zasilania hotelowego nowego. Czyli plan mam taki: jeżeli przyjdzie drugi akumulator, to 2 LiFo PO4 po 100 wyskoczą mi tutaj jako bank energii pod fotel, ten tutaj średni, tam je jakoś będę musiał wcisnąć, oraz zajmiemy się ładowaniem z samochodu poprzez ładowarkę specjalną do tego przystosowaną do samochodów i do właśnie DC-DC. Późniejszy etap to jest właśnie dokończenie tego łóżka, póki co funkcjonuje, albo jeszcze mi się uda w następnym, właśnie w tym styczniu zrobić, żeby chociaż tutaj wykleić to, nie no to będę musiał zrobić, wykleić to wykładziną tutaj PCV-ką jakoś, bo już dzisiaj rozlałem na przykład coś na tą deskę, także szkoda, żeby to się niszczyło. Kurde, jest godzina 18:37. Aha, w następnym odcinku pokażę Wam tą kamizelkę, bo tam wspominałem, że mam kamizelkę, którą chcę Wam pokazać. No ale to jutro zrobię, bo teraz już, szczerze powiedziawszy, zapomniałem przez te 2 dni, że ją mam. A w zimno jest, to trzeba korzystać z niej, bo to jest taka podgrzewana kamizelka. Pokażę Wam jutro. Planuję też dzisiaj wcześniej spać, bo to chcę wcześniej wstać, bo na ten rower zasrany. I chyba na ten rower pojedziemy, wrócę się do tego parkingu, co byłem niedawno, bo tam jest do tej wieży widokowej i tam sobie pojadę z rowerem. Zobaczmy, jaka będzie pogoda. W tej chwili jest -1, a jutro ma być, no, ma nie padać. Ma być tak samo jak dzisiaj, około 2 stopni, także spoko luz. Jak dla mnie bomba. Taki montaż, powiem Wam, że to zajmuje trochę czasu. To nie jest takie hop-siup. Zwłaszcza jak ma się z różnych źródeł jeszcze, bo tak, na samym początku, jak człowiek ma jedną kamerę i montuje z tej jednej kamery, do pewnego czasu też tak miałem. Później miałem 2 kamery i z tych 2 kamer zgrywać, synchronizować to wszystko, już wydłużyło czas, a teraz doszedł jeszcze dron. To mam z 3 źródeł. Na szczęście dron nie nagrywa z głosem i to jest łatwo, tam wiadomo, jakąś muzyczkę się dodaje, coś tego, ale jak mam z tych 2 kamer, co na przykład tu stacjonarnych takich nagrywam, ja je nazywam dzienna, która właśnie teraz Was nagrywa, choć nocy jest, i nocna, już tłumaczę, o co chodzi. Nocna, ta tutaj, o, kamerka, gdzie ona jest? No, nie wiem, gdzie się wsadziłem. DJI Osmo Pocket 3. Jest to nazwana kamerą nocną z tego względu, że mam większą matrycę i jaśniejszy obraz jest w ciemniejszych miejscach, dlatego nazywam ją nocna. Kamera jest fajna, ta nocna, ale jest upierdliwa, bo tam ten gimbal i te sprawy jest po prostu mniej wygodna niż kamera ta, która jest tutaj. Ta natomiast jest dobra, no, jako kamera sportowa, na rower. Szybko się ją włącza, w jasnych pomieszczeniach, tak jak na przykład tutaj jest oświetlone, też się nadaje. No i ta kamera dodatkowo ma też szeroki kąt. DJI Osmo Pocket 3 nie ma tego, tam trzeba stosować specjalne takie wizjerki przyczepiane, jak to się nazywa, obiektywy, znaczy nie obiektyw, nakładki na obiektyw. Zresztą był w komplecie taki szerokokątny, który zgubiłem. No, nieważne, no tu używam, tamta jest jako nocna, jest zajebiście. Mam 21 stopni tu w samochodzie, tak mi pokazuje. A właśnie, jaki mamy woltaż? 12, jak zgaszę, no 12,4, także nie jest źle. Muszę zainwestować tutaj w laptopa, wymienić mu dysk na SSD, bo jest tutaj zwykły mechaniczny, on trochę wolny jest. SSD popracuje w miarę szybciej, mi się wydaje, będzie lepszy. No a teraz tak poruszę taki temacik. Wiecie, nie wszystko, co się dzieje wokół nas, wymaga słów, by zostało zauważone. Ja obserwuję, słucham i wyłapuję te drobne fragmenty, spojrzenia, gesty, urwane zdania, które czasem mówią więcej niż pełne zdania, pełne rozmowy.
Docierają do mnie też słowa, które krążą. Widzicie, znowu ktoś mi przeszkadza. Słowa, które krążą poza moim zasięgiem, choć wcale tego nie szukam. Czasami te opowieści, które do mnie trafiają, zdają się tworzyć obraz, który nijak się ma z rzeczywistością. Zastanawia mnie jedno, jak łatwo można zbudować coś na niedomówieniach i domysłach, ale ja nie czuję potrzeby, by to prostować. Prawda zawsze znajdzie swoją drogę, choć trzeba dać jej czas. Ale to wyjdzie. Chcę powiedzieć, że nie ma we mnie złości ani chęci wyjaśnienia wszystkiego na siłę. Każdy widzi to, co chce widzieć i słyszy to, co chce usłyszeć. Wiem, co się dzieje wokół mnie, choć nie zawsze o tym mówię. Słyszę więcej, niż się wydaje i widzę więcej, niż ludzie przypuszczają. Dobra, mordy i wariaty. Niech się ładuje. Słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie piwerko, jak mówię, ostatnie piwerko. Nie będzie dzisiaj nic nadzwyczajnego. Znaczy jedno piwerko, nie ostatnie. Już czasami nie wiem, co ja gadam. Nie będzie to nadzwyczajne piwerko, po prostu będzie to Łomża, ale urzekła mnie tym, że jest Łomża gruszkowa. Ja takiej jeszcze nie piłem. Dlatego dzisiaj chciałbym przetestować. Jest to słabe piwo, 4,5% alkoholu. Zobaczcie, Łomżę każdy zna, ale nie każdy pewnie gruszkową pił, więc sprawdzimy, co w ogóle jest. Pewnie to nie ma nic wspólnego nic z kraftowym. Na pewno nic nie ma. No ale zobaczymy, jak smakuje. Ja lubię gruszkę, więc napój, to jest napój piwny o smaku gruszkowym. No, zobaczymy. Pianki nie będziemy żadne tam robić, bo to nie ma sensu. Tutaj sobie śmietniczka. Wlejemy po prostu do kufelka. Czysty. No kurwa brudny, no. Dobra, fal start. Wracamy z czystym kuflem. Lejemy, sprawdzimy. No, kolor przypomina kolor jak cydr, nie? Czekajcie, jaki jest stosunek piwa do napoju? Kuźwa. Muszę włosy zapuścić, się okularnie trzymać. Kurwa. Sok gruszkowy 1%. Tak, no to super. Piwo słodyczne. Nie, no to jakaś podpierdółka jest, no ale spróbujemy. Kurde, cały nie wchodzi. No jak widzicie, pianki tu w ogóle nie ma, no i nie będzie, nie może jej być. Powiedz, jak pachnie. Pachnie jak... Wiecie co? To pachnie jak piwo byście sobie wylali gdzieś na stół albo na kanapę, albo coś takiego, tak woni ta kanapa, nie? Takim piskiem. No nie przypomina to jakieś gruszki za bardzo. Może trochę. Zobaczmy. Może nie pachnie, ale może smakuje. Ale nie jest to jakieś wyrafinowane piwo. Zwykłe, tanie piwo o smaku chemicznej gruszki. Tyle mogę powiedzieć. Jakby był mocno schłodzony w upalne lato, da się to wypić, ale szczerze wolę coś innego. To jest takie nie za bardzo. Wypić wypiję, ale zapomnę i nie kupię więcej. Więc nic innego jak 3. Niestety 3. Wypić, zapomnieć. Zdrowie wasze w gardło moje, moi kochani. W kolejnym odcinku, jak już raz powtarzam, będzie test kamizelki elektrycznej takiej. No myślę, że to niektórych bardzo zaciekawi. Bardzo fajny produkt. Jest to produkt, z którego korzystam. Korzystałem wcześniej, teraz mam już nowszy model, lepszy model, ale o tym wszystkim w jutrzejszym odcinku. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy już będziemy kończyć taki dzisiaj to taki bardziej busowy odcinek i serdecznie zapraszam was na kolejny odcinek, który będzie niebawem. Trzymajcie się, sayonara di bambino, zdrowie wasze w gardło moje.